Na styku pustyni, gór i oceanu leży kraj pełen kontrastów. Kraj, w którym nowoczesność spotyka się z tradycją, a przygoda zaczyna się tam, gdzie kończą się utarte szlaki. To jest Oman. Tym razem zabieramy Was w wyjątkową podróż. 10-dniowy road trip po Omanie. Odwiedziliśmy przepiękne plaże nad Morzem Arabskim. Byliśmy na najwyższym szczycie tego kraju, Jebel Shams. Widzieliśmy piękne i malownicze zamki oraz zabytkowe forty, które robią niesamowite wrażenie. Pokażemy Wam budownictwo, kulturę tego kraju i jak to wygląda od strony finansowej. Powiemy także, dlaczego wybór auta 4x4 jest najlepszym pomysłem. Więc jeżeli chcecie zobaczyć ten kraj naszymi oczami, to zapinajcie pasy i ruszamy. W ciągu 10 dni przemierzyliśmy ponad 2200 km. Od pustynnych wydm przez górskie szczyty aż po lazurowe wybrzeża Morza Arabskiego. Oman to kraj niezwykle piękny, a jednocześnie wciąż mało znany i niedoceniany przez turystów. I właśnie dlatego chcemy Wam pokazać, jak wielkim błędem jest pomijać go na podróżniczej mapie świata. Jeśli lubicie odkrywać z nami miejsca, o których mało kto słyszał, zasubskrybujcie nasz kanał i dajcie łapkę w górę. Śledźcie nas również na Instagramie i dołączcie do kolejnych podróży, bo to dopiero początek. Tak więc kawka i w drogę. I w drogę. Kawka i muffinek. To nie tylko kawka. Nie chcą ze mną rozmawiać w tym kraju. Nie chcą z Tobą rozmawiać? Nawet patrzeć nie. Trudno. Odebraliśmy auto. Jedziemy. Przylecieliśmy do Omanu w środku nocy. Lotnisko było ciche, a za oknami jeszcze panowała zupełna ciemność. Oman. Oh man. O 6 rano, gdy tylko otworzyli wypożyczalnię, odebraliśmy nasz samochód i ruszyliśmy w drogę. Pierwszym punktem na naszej mapie była plaża Yiti. Szeroka, spokojna plaża otoczona górami. Jest godzina 8 rano, 43 stopnie. Kocioł bierz smałego. Kocioł bierz smołę gotuj, jak to mówił klasyk. Dojechaliśmy na pierwszą plażę. Przepięknie. Jeszcze nie byliśmy w hotelu, bo dopiero zaczekinować się możemy o godzinie 15, więc nie próżnujemy, wykorzystujemy ten czas i po drodze do hotelu będziemy zwiedzać kolejne punkty. Spędziliśmy tu około godzinę, chłonąc ciszę, zapach morza i pierwsze promienie słońca nad Omanem. To był idealny początek podróży. Jak widać, 40 stopni w cieniu. Z Yiti Beach ruszyliśmy dalej, do miejsca, które naprawdę zapiera dech. I to dosłownie. Yankee Bay Viewpoint. Zaledwie kilkanaście kilometrów dalej, a krajobraz całkowicie się zmienia. Dojechaliśmy do Yankee Bay Viewpoint. Droga nas nie rozpieszczała, było naprawdę off-roadowo, ale Hyundaiek dał radę. Także idziemy zwiedzać. No naprawdę jestem pod wrażeniem. Przepiękne miejsce. Strome klify, turkusowa woda,
i bezkresna przestrzeń. To jedno z tych miejsc, gdzie po prostu stajesz i milkniesz z zachwytu. Po spacerze wzdłuż klifów ruszyliśmy dalej, wciąż zachwycając się malowniczym Omanem, jego krajobrazem, kolorami i spokojem, który czuć na każdym kroku. Lokalsy się chillują. Zaraz, żeby mnie któreś nie zaatakowało. Pierwszego dnia zachwyciło nas dosłownie wszystko. Nawet muzyka w radiu, która miała w sobie tajemniczy urok pustyni. Idealna ścieżka dźwiękowa na początek przygody. Zaledwie 20 km dalej znajduje się resort, w którym postanowiliśmy się zatrzymać. To kompleks kilku hoteli położonych tuż przy morzu, z basenami, restauracjami i pięknym widokiem na zatokę. My wybraliśmy budynek Vatera Jebel Sifach. Apartament, który wynajęliśmy tylko na jedną noc, miał wszystko, czego potrzeba. Przy tym był w idealnej kondycji i bardzo czysty. Cena za noc to 70 euro i moim zdaniem zdecydowanie warto. Ale my nie zamierzaliśmy spędzać czasu w hotelu. Zaraz po odświeżeniu się i szybkim lunchu ruszyliśmy dalej, żeby zdążyć na zachód słońca. Pojechaliśmy na plażę Bandar al-Khairan. Można tu wynająć skuter wodny, popłynąć łodzią albo po prostu odpoczywać, ciesząc się widokami i ciepłą wodą. Tego pierwszego wieczoru nie byliśmy przygotowani na skuter, nie wzięliśmy potrzebnych ciuchów, ale w kolejnej części pokażemy Wam naszą przejażdżkę skuterem wodnym właśnie na tej plaży, bo wróciliśmy tu pod koniec naszego pobytu. W drodze powrotnej znaleźliśmy miejsce, z którego zachód słońca wyglądał naprawdę magicznie. Tuż obok lokalni chłopcy grali w piłkę, dodając scenie jeszcze więcej uroku. Postanowiliśmy też wstąpić do lokalnego coffee shopu i nie zawiedliśmy się. Obsługa była przemiła, a jedzenie po prostu pyszne. Zaintrygowały nas samosy, więc wzięliśmy sobie woreczek tych przysmaków. To małe trójkątne pierożki prosto z Indii, chrupiące na zewnątrz i wypełnione aromatycznym nadzieniem z ziemniaków, groszku i przypraw. To popularna uliczna przekąska, którą w Omanie można kupić w przydrożnym coffee shopie za zaledwie 10-20 centów, w zależności od miejsca. Do tego wzięliśmy naleśniki z kurczakiem i warzywami, które kosztowały tylko 2 euro za sztukę. Coś w rodzaju naszych kebabów w cieście. Poranek następnego dnia. Wymeldowaliśmy się z hotelu i ruszamy w dalszą trasę. Siemka, siemka. Siemano. Oman, dzień drugi. Witamy Was z trasy. Jest godzina 8 rano, 41 stopni. Kocioł bierz smoły, gotuj. Będziemy dziś zwiedzać 3 największe wadi w tym kraju. Wadi w naszym ojczystym języku znaczy Dolina Rzeczna. Będzie trochę wędrówki, będzie trochę pływania. Na drugiej bodajże będziemy wędrować przez 3 godziny. Dokładnie. Droga nas nie rozpieszcza, jedziemy drogą gruntową. Trasa potrwa godzinę 30 do pierwszej. Do zobaczenia. Ale nie mylcie tego z tym, że w Omanie ciągle jeździmy po takich drogach. To raczej wyjątki. Miejsca, do których dotrzemy, czasami wymagają jazdy po drogach gruntowych. Generalnie drogi w Omanie są w świetnej kondycji. Autostrady i trasy między miastami są nowe, szerokie i bardzo komfortowe. A teraz czas na pierwsze tankowanie. Cena za litr paliwa 0,30, czyli w przeliczeniu na euro jakieś 70 centów za litr. Pięknie. Tylko tankować i jechać.
Zatrzymaliśmy się w przydrożnej knajpce na śniadanie, bo bardzo szybko wyjechaliśmy z hotelu, nawet nie zdążyliśmy zjeść. Jesteśmy pod wrażeniem tego kraju, krajobrazu, tego jak ludzie są mili, tego jak jedzenie jest pyszne i tanie. Jedziemy dalej, jak tylko zjemy nasze posiłki. Mortadilla combo skradła moje serce, ale nie odważyłem się jej zamówić. Jajeczko. Jak wrażenia? Nie wiem, jem jakieś indyjskie jajeczko. Pycha. Na pewno pycha. Cena za śniadanie z napojami na naszą dwójkę 8 euro. Co masz dobrego? Hot doga. Z mortadellą? Nie odważyłem się na mortadellę. Mam sausage combo. Także kiełbaska z warzywkami, z majonezem. Pyszne. Moje lepsze. Dojechaliśmy do Wadi Daikach Dam, imponującej tamy wybudowanej w 2002 roku. Wjazd na teren parku jest płatny. Turyści spoza Omanu płacą przy bramie 2 euro za samochód, bez względu na liczbę osób. Tama otoczona jest malowniczymi górami i zielenią wzdłuż doliny i robi ogromne wrażenie, a krajobraz wokół niej zapiera dech w piersiach. W tym samym kompleksie znajduje się budynek ministerstwa. Został zaprojektowany z myślą o monitorowaniu i zarządzaniu infrastrukturą hydrotechniczną oraz zapewnieniu kontroli nad systemem wodnym. Jest to kluczowy element kompleksu, który wspiera zarządzanie wodami w regionie. Weszliśmy do środka i mogliśmy zobaczyć makiety przedstawiające tamę oraz całe otoczenie wokół Wadi Daikach. Panowie urzędujący tam zaprosili nas do stołu na kawę i daktyle, przy czym rozmawiali wyłącznie ze mną, ponieważ Ania jest kobietą, choć obydwoje mogliśmy usiąść. Odbyliśmy krótką, bardzo sympatyczną rozmowę. Byli ciekawi, skąd jesteśmy i jak długo zamierzamy zostać w Omanie. Ich niemal zaskoczona reakcja na naszą obecność sprawiła, że to spotkanie było wyjątkowe i niezapomniane, a atmosfera niezwykle serdeczna i pełna gościnności. Samochód zaparkowałem na miejscu dla pracowników, tuż pod głównym wejściem i nie było z tym najmniejszego problemu. Wszystko przebiegło zupełnie bez stresu. Wiecie co? Podróżujemy już drugi dzień i w ogóle nie widzimy turystów. Wszyscy ludzie, jakich spotykamy, to są lokalni albo Arabowie, Omańczycy, albo Hindusi, którzy tu pracują. Tak naprawdę nie widzieliśmy chyba ani jednego turysty we wszystkich tych rejonach, w których jesteśmy. Nie wiem, czy to jest związane z porą roku, bo jest tu piekielnie gorąco. 44 stopnie, 45 to już jest od rana praktycznie, cały czas w cieniu. Także wychodząc z samochodu od razu dostajemy takie uderzenie gorąca i nie powiem, że się ciężko oddycha, bo jest wiaterek, można oddychać normalnie, ale nie płaczę za tym, że nie ma z nami tutaj żadnych innych turystów. Jest przepięknie. Tak się czujemy, jakbyśmy mieli wszystko dla siebie. A po przepięknej tamie pojechaliśmy 80 km do miejscowości Tivi, a dokładnie do Wadi Shab. Wstęp do Wadi Shab jest płatny, trzeba kupić bilet na łódkę. Jeden omański rajal za osobę w obie strony, czyli około 2 euro. Opłata ta obejmuje zarówno przeprawę na początek szlaku pieszej wędrówki, jak i powrotny transport. Płatność gotówką u sternika łódki przed rozpoczęciem podróży. Jesteśmy na statku. Statku. Na łódce. Warto pamiętać, że ostatni powrotny transport jest o godzinie 18. To niewielka cena za takie doświadczenie, a sam przejazd jest już pierwszą atrakcją. Łódka płynie przez około 2 minuty.
Po drodze spotykaliśmy małe osiołki pasące się spokojnie przy polach i sadach, które należą do lokalnych mieszkańców. I tutaj mała anegdota. Ania próbowała uratować jednego z osiołków, który zaplątał się za kopyto w gałąź, do której był przywiązany. Wyglądało to naprawdę komicznie, bo Ania starała się delikatnie go uwolnić, a osiołek patrzył na nią, jakby mówił: serio? Potrzebujesz z tym pomocy? Cała sytuacja rozbawiła nas do łez, a osiołek w końcu wyszedł cało z tej przygody. Pola i sady, które mijaliśmy, należą do ludzi, którzy mają tu swoje niewielkie uprawy. Pomidory, cytrusy i daktyle. Wadi Shab to wąska dolina wśród skał, gdzie z jednej strony mamy strome klify, a z drugiej bujną zieleń palm i różnorodnych roślin. Jest to chyba jedno z najpiękniejszych miejsc, jakie widzieliśmy w tej części Omanu. Woda w strumieniach jest krystalicznie czysta, a wśród skał tworzą się naturalne baseny i wodospady, idealne do kąpieli. Na koniec całej wędrówki nadeszła najlepsza część. Kąpiel w ciepłych turkusowych wodach Wadi Shab. Było to wspaniałe doświadczenie. Woda otulała nas niczym naturalny basen, a słońce odbijało się w kałużach, tworząc magiczną atmosferę. Mieliśmy też okazję zażyć darmowego rybnego spa. Świetna sprawa. Czuło się tam absolutną harmonię z naturą, a czas spędzony w Wadi Shab pozostanie w naszej pamięci jako jedna z najpiękniejszych chwil w Omanie. A w drodze powrotnej dzwoneczkiem przywołujemy sternika, aby po nas przypłynął. No i dopłynęliśmy. Hello. Hello. I kolejny pokoik. Kolejny pokoik na jedną noc. Zatrzymaliśmy się w Wadi Shab Beach Villa. Welcome to my crib. Dosłownie 2 km od wejścia do Wadi Shab. To nie jest standardowy hotel. Bardziej przypomina pensjonat albo B&B. Nasz pokój był cały oszklony, więc przez ściany mogliśmy podziwiać Morze Arabskie. Sam pokój był niewielki i oferta nie obejmowała śniadania, ale było czysto, komfortowo i co najważniejsze, kosztował tylko 50 € za noc. A na kolację wybraliśmy się do miasta. Kolejna indyjska restauracja, której nazwy nie umiem wypowiedzieć, ale to, co widzicie na stole, było naprawdę smaczne i rachunek wyniósł 8 € za naszą dwójkę z napojami. Poranek następnego dnia. Wymeldowaliśmy się z hotelu i ruszamy w dalszą trasę. Siemanko, Oman, dzień trzeci. Dziś ten piękny kraj powitał nas ohydną pogodą. Temperatura tylko 34 stopnie. Niebo zachmurzone, choć nie zapowiada się na deszcz. Mamy szczęście, że zabraliśmy ze sobą trochę ciepłych ciuchów, bo jest szansa, że mogliśmy zmarznąć.
Właśnie dojechaliśmy do Sur i stąd dzisiaj zaczynamy swój dzień. Po spacerze wzdłuż wybrzeża w Sur ruszyliśmy w stronę głównej atrakcji miasta – latarni morskiej Al-Adjah. Zbudowana w XIX wieku, stanowi jeden z najstarszych i najbardziej charakterystycznych punktów orientacyjnych w Omanie. Choć nie udało nam się wejść do środka, z galerii pod latarnią rozpościera się wspaniała panorama na Sur oraz wybrzeże. Widać stąd zarówno wieże strzegące wejścia na jezioro, jak też imponujący wiszący most. Po wizycie w latarni udaliśmy się na drugą stronę wody, gdzie znajduje się port z tradycyjnymi drewnianymi łodziami typu dhow. W porcie można zobaczyć zarówno nowoczesne jednostki, jak i kilka wraków łodzi, które dodają temu miejscu niepowtarzalnego klimatu. To doskonałe miejsce, by poczuć atmosferę lokalnego życia morskiego. Z Sur ruszyliśmy dalej w kierunku kolejnego miejsca i naszego hotelu. Po drodze zatrzymaliśmy się w rezerwacie żółwi Ras Al Jeans, aby kupić bilety na wieczorną przygodę, którą zobaczycie w filmie już niedługo. Nie udało nam się dodzwonić ani kupić biletów przez internet, więc po prostu postanowiliśmy podjechać na miejsce. W drodze na Pink Lakes zatrzymaliśmy się tutaj na wybrzeżu przy Morzu Arabskim. Pizga tak, Wieje jak w Irlandii. wieje jak w Irlandii, ale wiatr jest zupełnie inny, on jest orzeźwiający. Jest ciepły, no. Jest cieplutki, to jest normalnie aż przyjemność w temperaturze 34-35 stopni. Taki wiatr to jest ukojenie naprawdę. Dzisiaj ogólnie jest bardzo zimno w Omanie. Bardzo zimno, 34 stopnie. Ale pięknie. Dojechaliśmy na Pink Lakes i z tego co mi wiadomo po angielsku, pink znaczy różowy. Ja tu zbytnio różowego koloru nie widzę. Zaraz popatrzymy na drugą stronę. I nie wiem do końca, czy to chodzi o grę świateł. Możliwe, że o zachodzie słońca ta woda przybiera różowy kolor, a może chodzi o tą drogę dojazdową, która jest w sumie trochę różowawa. W każdym bądź razie ja tutaj zbytnio różowego koloru nie widzę, oprócz tej drogi. Byliśmy właśnie w hipermarkecie i kupiłem sobie mój ulubiony drink. Palestina Cola. A tak poważnie to jeszcze nie wiem jak smakuje, ale powiem wam, jak już go otworzę. A po otwarciu szału nie było. Powiem szczerze, że pierwszy raz w życiu mamy okazję widzieć dzikie wielbłądy. Bo zawsze, gdy się je widzi w miejscach turystycznych, są to udomowione wielbłądy, które zwykle mają jakiegoś pana i mają homonto założone. A tutaj przy drodze był znak wcześniej, że mogą pojawić się dzikie wielbłądy i właśnie je napotkaliśmy. Po wizycie w różowych jeziorach ruszyliśmy dalej. Asila Hills Resort to nowy obiekt, działający zaledwie od ponad pół roku w momencie naszego przybycia. Za pokój musieliśmy zapłacić gotówką, bo terminal do płatności kartą akurat nie działał. Pokój kosztował 110 € za noc ze śniadaniem. Był ogromny, czysty i naprawdę komfortowy. Niczego w nim nie brakowało.
No, może oprócz dodatkowych ręczników. Ale poza samym pokojem, który był gotowy na przyjęcie gości, reszta hotelu sprawiała wrażenie, jakby dopiero co trwało tu otwarcie próbne. Brak tabliczek w korytarzach i holu, kable i puszki elektryczne wystające ze ścian, brak zieleni wokół, tylko sztuczna trawa. W lobby żadnych informacji, gdzie znajduje się restauracja, a dookoła hotelu walające się śmieci, przewody, brak popielniczek i koszy. A szkoda, bo lokalizacja jest naprawdę genialna. Hotel leży tuż przy prywatnej plaży z pięknym widokiem na zatokę. Jestem pewien, że kiedy dopną wszystkie te niedoskonałości, to będzie to świetne miejsce na relaks, zarówno dla rodzin, jak i dla par. Póki co jednak mam wrażenie, że resort został otwarty trochę za szybko, a tempo poprawek nie nadąża za ambicjami właścicieli. Na szczęście kolacja w hotelowej restauracji wynagrodziła nam nasze niezadowolenie. Jedzenie było absolutnie przepyszne. Choć sama restauracja wyglądała jak tania stołówka, w której czas zatrzymał się jakieś 40 lat temu. Ja zamówiłem półgrillowanego kurczaka z frytkami i warzywami, przykryte lokalnym chlebkiem naan. Ania wzięła makaron z panierowanym kurczakiem w sosie pieczarkowym. Obydwa dania były rewelacyjne, choć kosztowały razem 28 euro. A zaraz po kolacji wsiedliśmy z powrotem do samochodu i ruszyliśmy w stronę rezerwatu żółwi. Już jest po zmroku. Dojechaliśmy do hotelu Ras Al Khaimah. Stąd będziemy wyruszać do rezerwatu żółwi. Mam nadzieję, że uda nam się zobaczyć jakieś żółwie składające jaja. Jest godzina 20:30. Do zobaczenia! Bilet na taką imprezę kosztuje 24 reale na 2 osoby, czyli 12 na głowę. Jesteśmy już na plaży i idziemy szukać żółwi. Białe światło jest zakazane, bo żółwie się go boją. Nasz przewodnik używa czerwonego światła. Ponoć jest najmniej szkodliwe dla nich. A cały czas mamy nadzieję, że spotkamy żółwie, które składają jaja. Znaleźliśmy pięknego żółwia. Ten ma około 80 cm długości. Właśnie przed chwilą padło pytanie od Ani do przewodnika, jak długo jej schodzi, tej pani żółwicy, żeby złożyć jaja, zakryć je i wrócić z powrotem do morza. I odpowiedź brzmi około 2 godzin. Znaleźliśmy kolejną żółwicę składającą jaja. Tym razem przewodnik pozwolił nam podchodzić po 5 osób, żeby jej nie przeszkadzać. Siemka. A co robią dorośli po nocy, gdy nie mogą spać? Chodzą po plaży i oglądają żółwie. A tak naprawdę to faktycznie byliśmy w nocy na plaży oglądać, jak żółwie, samiczki składają jajka w piasku. Niesamowite przeżycie. Widzieliśmy już w swoim życiu żółwie morskie niejednokrotnie, ale nigdy nie mieliśmy okazji jeszcze oglądać ich podczas składania jaj i mamy to zaliczone. No, biedne dziewczynki, że tak powiem, muszą się namęczyć, bo w 15 minut mogą złożyć nawet do 200 jajek i później muszą te wszystkie jajka zasypać piaskiem, ten cały dół, który wcześniej wykopały, żeby złożyć te jajka i jeszcze wrócić do morza. I to wszystko trwa nawet ponad 2 godziny. Tak. A co w tym czasie robią panowie? Pływają w morzu i mają wyjebolo na to, co się dzieje dookoła. Dobra, wracamy do naszego hotelu. Czeka nas 70 km jazdy. Do zobaczenia jutro. Śniadanie w Asila Hills Resort niestety było bardzo słabe. Podawane w formie bufetu, ale wybór był naprawdę ograniczony. Kilka arabskich papek, trochę lokalnego pieczywa i ciasteczko z owocem. No i jajka przygotowywane z menu. Do tego okropna parzona kawa.
Jak na klasę tego resortu, zdecydowanie spodziewalibyśmy się czegoś lepszego. Trochę większej różnorodności i jakości, szczególnie przy takich cenach noclegu. Siemanko, Siemka. Umen, dzień 4. My już jesteśmy po wymeldowaniu z naszego poprzedniego noclegu i za chwilę wyruszamy. Czeka nas 2 godziny jazdy, a dzisiaj w planach jest nocleg na pustyni Wahiba Sands. Jak Ania wspomniała, będziemy jechać przez 2 godziny. Dojedziemy do pobliskiej stacji benzynowej, stamtąd odbierze nas 4x4 jeep, który przewiezie nas około 30 km przez pustynię do tego kampusu i stamtąd będziemy podziwiać omańskie piaski. Dunes. Chodźcie z nami. Jesteśmy w drodze na tą pustynię i przypomniała mi się sytuacja nasza z wczorajszego wieczoru, gdy jechaliśmy oglądać żółwie. Na desce pojawił mi się błąd od czujnika ciśnienia w oponach. No i zatrzymałem się na poboczu, droga była dość szeroka, było ciemno. Włączyłem światło awaryjne, żeby być bardziej widocznym dla tych, którzy mnie mijają. Trwało to w sumie kilka minut. Wyszedłem z samochodu, zobaczyłem, że w sumie ciśnienie jest ok. Wsiadłem do środka i zacząłem przeglądać internet, żeby sprawdzić, jak zresetować to ciśnienie w komputerze w naszym Hyundai'u. W międzyczasie minęły nas 3 samochody. I każde z tych aut zatrzymało się. Jeden gość nawet aż nawrócił. To byli lokalni ludzie. Każdy z nich stawał, pytał się, czy wszystko ok, czy potrzebuje pomocy. I byłem w szoku, bo u nas takich rzeczy po prostu się nie doświadcza. Kiedy ktoś stoi na poboczu, bez względu na to, czy ma awaryjne światła włączone, czy nie, ludzie generalnie mają go w dupie. A tutaj wszyscy sobie pomagają i zwróciłem na to uwagę nie tylko przy tej jednej sytuacji, ale też innym razem zauważyłem, gdy 2 restauratorów, którzy prowadzili obok siebie knajpy, pomagali sobie nawzajem. Gdy jeden miał większy ruch, a ten drugi miał mniejszy, to przychodził do niego po sąsiedzku, sprzątał mu stolik, odnosił mu naczynia. Także to było coś normalnie niewiarygodnego, nie? W naszej kulturze po prostu to jest niespotykane. Zapakowaliśmy się do jeepa i jedziemy na pustynię. Jesteśmy już w drodze na pustynię z naszym przemiłym kierowcą. Cena takiego transportu to 70 euro za 2 osoby. Idzie po tej pustyni jak szalony. Dziś wieczorem to właśnie z nim wybierzemy się na szaleństwo po pustynnych wydmach, ale na razie jedziemy spokojnie w kierunku kampusu. I dojechaliśmy do Sama Al-Wasil Desert Camp, naszego noclegu na pustyni. Miejsce jest przepiękne, wszystko dopracowane w najmniejszych szczegółach. Goście nocują tu w czarujących, klimatyzowanych domkach, a koszt z pełnym wyżywieniem wynosi 100 euro za noc. Hotel oferuje całą gamę różnych pustynnych atrakcji. Od jazdy jeepem lub quadem po pustynnych wydmach, jazdę na wielbłądach, czy spacer po pustyni o wschodzie czy zachodzie słońca. Jest tu też kino pod gołym niebem, gdzie można się zrelaksować po męczącym dniu. Filmy puszczane są w języku angielskim. No i jesteśmy w pokoju. Dojechaliśmy. Pokoju to może nie najwłaściwsze słowo. Jesteśmy w domku. Jest gorąco na zewnątrz, ale domki są klimatyzowane. Jak widać, klima nade mną chodzi. Cały ten kampus jest po prostu przepiękny. Mam nadzieję, że wieczorem będzie wyglądał jeszcze lepiej. A na zachód słońca wybieramy się jeepem pojeździć po wydmach. Ciekawostka. Przed przylotem tutaj do Omanu wyczytałam w internecie, że będziemy mogli spotkać wielbłądy i kozy, które żyją tutaj dziko. I jest to, jak się okazuje, nieprawda. A powiedział nam to kierowca,
który tutaj mieszka i tutaj się wychował i powiedział, że jedyne zwierzęta w Omanie, które żyją dziko, to są osły, a kozy i wielbłądy mają swoich właścicieli. Ostatnio jak jechaliśmy autem, tak strasznie cieszyliśmy się na to, że zobaczyliśmy dzikie wielbłądy. Nieprawda. Te wielbłądy po prostu biegały sobie bez uprzęży. Ale miło było je spotkać. No i w końcu nadszedł moment, na który czekałem. Przejażdżka jeepem po pustyni. Te ogromne, złociste wydmy wyglądały jak prawdziwe wyzwanie, a adrenalina od razu skoczyła. Nasz kierowca radził sobie wyśmienicie. Pewnie pokonywał strome podjazdy i zjazdy, płynnie i pewnie jakby prowadził po własnym podwórku. Podobnie jak jego Land Cruiser, który wydawał się stworzony do takich warunków. Bo przyznam szczerze, nasz wynajęty Hyundai, mimo że 4x4, według mnie zakopałby się na pierwszych piaskach tej pustyni. Każdy podjazd, każdy zjazd, każdy zakręt dawał poczucie pełnej kontroli nad tą dziką, rozległą przestrzenią. To było jak wejście w zupełnie inny świat. Pełen słońca, wiatru i niekończącej się złotej pustyni. Nie mogłem się nacieszyć tym poczuciem wolności i bliskości natury, jakie daje jazda po tak dzikim terenie. Podczas przejażdżki mieliśmy też czas dla siebie, aby zrobić zdjęcia przy zachodzącym słońcu. Cała ta chwila była po prostu wspaniała. A w drodze powrotnej natrafiliśmy na innego kierowcę, który zakopał się w piasku. Nasz kierowca wraz z pomocą kolegów sprawnie pomógł mu się wygrzebać, pokazując, jak ważna jest współpraca i doświadczenie na pustyni. Na kolację był bufet z nie za dużym, ale bardzo ciekawym wyborem lokalnych dań. Ale nie mogliśmy sobie odmówić mięsa z grilla. Uwaga! Oprócz znanego nam kurczaka, mieliśmy okazję spróbować wielbłąda. Mięso było doprawione idealnie, choć muszę przyznać, że trochę gumowate. Śniadanie również było bardzo smaczne. Proste, ale świeże, z aromatyczną kawą i w tej przepięknej pustynnej scenerii smakowało wyjątkowo. Pożegnaliśmy Sama al-Wasir Desert Camp z naprawdę wspaniałymi wspomnieniami z naszego pobytu tutaj. A w drodze powrotnej nasz kierowca zaskoczył nas w sposób, którego absolutnie się nie spodziewaliśmy. W drodze z naszego hotelu z pustyni z powrotem na stację benzynową, żeby odebrać nasz samochód, nasz kierowca zaprosił nas do siebie do domu. Poczęstował nas omańską kawą, zjedliśmy kilka daktyli. Jestem w szoku. Przepiękne zachowanie, bardzo ładny domek, stylowy. No szok, naprawdę szok. Oprócz tego dowiedzieliśmy się, że on sam otwiera swój własny kampus na pustyni. I żeby było jasne, to nie jest żadna płatna promocja. Z czystej życzliwości chcemy pokazać jego miejsce i udostępniamy jego nazwę. Naprawdę warto to sprawdzić.
Żegnamy dziś omańską pustynię, miejsce, które zostanie w naszej pamięci na długo. Ale to nawet nie jest połowa naszej przygody. W następnej części ruszamy dalej, w kierunku majestatycznych fortów i przepięknych zamków Omanu. Wybierzemy się w góry, by zobaczyć Wielki Kanion Arabii i zdobyć najwyższy szczyt tego kraju. Potem wrócimy do stolicy, Muskatu, gdzie czeka nas jeszcze więcej lokalnych smaków, niezapomnianych miejsc i podwodnych przygód. Wybierzemy się w rejs po zatoce, by snurkować z żółwiami morskimi i zobaczyć Oman z zupełnie innej perspektywy. Każdy dzień w tym kraju odkrywa przed nami coś nowego. Zaskakuje i zachwyca coraz bardziej. Jeśli chcecie zobaczyć dalszy ciąg tej niesamowitej podróży, subskrybujcie nasz kanał, zostawcie łapkę w górę i bądźcie z nami w kolejnych odcinkach. To dopiero początek naszej omańskiej przygody.